Pomidor i ogórek nie powinien rosnąć koło siebie. Ogórek z pomidorem nie powinien być sadzony w tym samym tunelu czy szklarni. Słyszeliście już takie coś? Na pewno wielokrotnie. Owszem, mogą być koło siebie. Zobaczcie, za mną ogórki, po prawej pomidory. Posiadam tylko jeden tunel. Mogą rosnąć w jednym tunelu te dwa warzywa. Ale, no właśnie i o tym ale dzisiejszy filmik. Zapraszam Was serdecznie. Już nieraz słyszałam, że pomidor i ogórek nie powinny być sadzone razem, że nie powinny być roślinami sąsiadującymi, że nie powinny być sadzone w jednym tunelu czy w jednej szklarni. Jak widzicie, mam oba te warzywa w jednym tunelu i powiem Wam szczerze, nie mam na tą chwilę opcji, żeby rozdzielić te dwa warzywa, żeby miały osobne tunele. Posiadam jeden tunel, więc jakoś musiałam to wszystko zmieścić albo mogłam zrezygnować z jednego warzywa. Nie chcę rezygnować ani z pomidora, ani z ogórka. Posiałam je w jednym tunelu. Słyszałam już nieraz nie sadzić ogórka i pomidora koło siebie w jednym tunelu, w jednej szklarni, bo na przykład przenoszą się te same choroby, zarazy, te same szkodniki na tych dwóch warzywach. Oczywiście to może tego dotyczyć jak najbardziej. Chciałam Wam króciutko nakreślić z mojego doświadczenia, z tego jak ja uprawiam i jak u mnie się to sprawdziło i jakie zasady stosowałam, żeby mogły ze sobą rosnąć te dwa warzywa i żeby temat jakby nie gryzł się, że są w jednym tunelu, to zaszkodzą sobie nawzajem. Póki co nie narzekam, mam piękne plony ogórków, mam piękne plony pomidorów i zaraz Wam pokażę, jak one u mnie są posadzone. W moim tunelu są 3 grządki. Na środku grządka bardzo szeroka i 2 poboczne bardzo wąskie. Na tej prawej posadziłam pomidory, na tej wąskiej po prawej stronie. Na tej szerokiej jeszcze więcej pomidorów, bo lubimy, bo potrzebujemy więcej, więc jak najbardziej nam to pasowało. Natomiast po prawej stronie rosną ogórki. Ogórków mam dokładnie 9. Posadziłam 9 i myślę, że to mi wystarczy. Myślę, że te 9 sadzonek jak najbardziej mi wystarczy. Są dość plenne. Polecam serdecznie. Więc już na wstępie widzicie, jedna zasada została zachowana. Ja mam te ogórki oddzielone, czyli jedna linia to ogórki, a reszta pomidory mają swoją przestrzeń, żyją swoim życiem. Totalnie odizolowane, można by powiedzieć. I to jest jedna z rzeczy, którą ja osobiście chciałam Wam doradzić. Dajcie im przestrzeń tylko dla siebie, dajcie im przestrzeń tylko dla ogórków. Nie mieszam roślin, bo na przykład ten pomidorek się za bardzo nie rozkrzewia, to ja sobie tutaj pyknę obok ogórka, tu znowu pomidorka, może tu znowu ogórka sobie posadzę, bo mam miejsce. Nie, dajcie im przestrzeń, oddzielcie na osobnej grządce. Żeby tego było mało, to czy widzicie, żeby u mnie liście ogórków się stykały z pomidorami? Nie ma takiej opcji i ja to bardzo pilnuję. Liście są obcinane, ogórek jest prowadzony po sznurku, ma bardzo dużo miejsca, prawie metr do pomidora i nigdy staram się nie dopuścić do sytuacji, kiedy liście z ogórków czy liście z pomidorów dotknęłyby się ze sobą. I teraz taką ciekawostkę Wam powiem, o której ja się dowiedziałam i uważam to za bardzo pożyteczną informację. Ogórek potrzebuje troszeczkę dłużej, przez dłuższy okres czasu, azotu. Natomiast jak ktoś zna się na uprawie pomidorów, to wie, a jeśli jesteś
nowy w uprawach pomidorów, to Ci podpowiem, że wycofujesz się z dawkowania azotu, jeśli roślina osiągnęła już zielony wzrost i jak się pojawiają kwiaty i owoce, startujesz z fosforem, startujesz z potasem na kolejnych etapach, żeby pozwolić fajnie dojrzeć tym owocom i żeby nie rosło Ci w masę zieloną, co się dzieje przy azocie. Natomiast ogóreczki potrzebują tego azotu troszeczkę dłużej, więc już jest taka minimalna zmiana w pielęgnacji i w uprawie ogórka. Musicie więcej, dłużej poszaleć z azotem przy ogórku. Natomiast azot skracacie dość szybko przy pomidorach. Uważa się też, że ogórek jako naturalne środowisko, jako najlepsze środowisko do rośnięcia potrzebuje ciepło i wilgoć. I widzicie, tu jak słyszycie wilgoć, no to myślicie, o, niedobrze, pomidor wilgoci nie lubi. I właśnie od wilgoci uciekacie wietrzeniem. I w tym momencie, co ja robię? Ja bardzo często wietrzę mój tunel. Wietrzę go z dwóch stron, pokażę Wam. Tu są drzwi frontowe, a z tyłu posiadam drugie drzwi. Nie mam żadnych okien, tylko mam tak zwane drzwi na przestrzał, które w tym momencie zamknęłam, bo jeżdżą traktory, jest dzień roboczy, więc jest tam bardzo głośno, więc na czas filmowania zamknęłam sobie te drzwi. Ale normalnie te drzwi są w sezonie letnim ciągle otwarte. Więc ja tu mam naprawdę wietrzone bardzo dużo. Więc ja, będąc totalnie szczera z Wami, ja nie widzę za dużych różnic w uprawie. Nie widzę tych różnic, ponieważ przestrzeń między tymi roślinami jest na wagę złota. Kochają wodę. Może ogórek aż przesadnie tą wodę kocha, ale pomidor też suchy nie lubi być. Kochają przestrzeń, kochają wietrzenie, wentylację, kochają wodę, słoneczko. Dlatego mój ogórek jest właśnie na tej ścianie. Zobaczcie. Ogórek jest na ścianie totalnie południowej. Z tej strony mój tunel to 100% południe. Nie bez powodu wybrałam właśnie tą część tunelu. Popularnym i bardzo częstym szkodnikiem ogórka jest tak zwany przędziorek czerwony. I właśnie to maleństwo uwielbia sobie, wiecie, te pajęczynki wszystkie robić, oblepiać łodygi, liście ogóra. No my tego nie chcemy, więc właśnie to wietrzenie, które ja stosuję, bardzo częste wietrzenie, pozwoli Wam uchronić się przed tym szkodnikiem. U mnie częste wietrzenie i otwieranie tych obu par drzwi na przestrzał robi swoją robotę, więc nawet jak mam mega wilgotność, że widzę, że mi się tam w tunelu skrapla, to ja od razu działam i drzwi są całkowicie otwarte. Jak ludzie, tak i rośliny nieraz konkurują ze sobą. I właśnie ogórek i pomidor często walczą o jakieś tam zasoby, czy mikroelementów, czy na przykład światła, składników odżywczych. Więc Waszym zadaniem jest to, żeby nie brakło im nic, żeby nie brakło ich tych podstawowych elementów, ani miejsca, o którym wspomniałam, ani przestrzeni na rozwój, ani tego super światła, strona południowa, jak najbardziej dla ogórów. I jeżeli zaspokoicie te potrzeby, nie będzie walki między tymi dwoma roślinami. Więc sami widzicie, można, ale no, jest kilka warunków, które musicie spełnić, jeśli chcecie, żeby rosło Wam w jednym miejscu, bo na przykład jesteście zmuszeni, tak jak ja, posiadać te rośliny tylko w jednym tunelu. Nie mam 2, 3, 10 tuneli, gdzie mogłabym sobie zrobić na przykład jeden tunel tylko na ogórki, kolejny tunel tylko na pomidory. Więc jestem na takim kompromisie, poszłam na taki kompromis. Będę mieć ogórki, ale coś muszę od siebie dać tym ogórkom i tym pomidorów. Uwagę i zadbanie one w sposób, który one potrzebują. Zresztą jak mam być szczera z Wami, to na podstawie mojego doświadczenia, nawet przy jakichkolwiek brakach czy konkurencji ze strony ogóra i pomidora między sobą, ja myślę, że ogórek i tak więcej przetrwa. Myślę, że jest bardziej wytrwały w tym, bo pomidor raczej szybko się obrazi. Przy mówieniu o tych osobnych grządkach, myślę, że warto wspomnieć, jeśli chcecie sobie hulać i z ogórkiem, i z pomidorem w jednym tunelu, w jednej szklarni, nie bądźcie chytrzy, nie bądźcie łapczywi i nie zapakujcie po brzegi roślinami tego tunelu. W tym momencie musicie odpuścić, jeśli chodzi o ilość krzaczków. Musicie się z tym pogodzić i dać przestrzeń każdemu krzaczkowi, czyli wiąże się to z mniejszą ilością krzaczków. Zmniejszycie możliwości chorób, zmniejszycie możliwości
jakichkolwiek problemów, właśnie zmniejszając ilość krzaczków. Na tej stronie mam 9 pomidorów, mam zachowane spore przestrzenie. I na tej stronie wspomniane 9 ogórów, które też swoją przestrzeń mają. Czyli sadząc mniej, zyskacie więcej. Po prostu. Od razu Wam mówię, że to, że zastosujecie te wszystkie moje porady, bazujące na moim doświadczeniu, nie daje Wam gwarancji, że uchronicie się przed chorobami. Ale słuchajcie, tak naprawdę co Wam da gwarancję? Pomyślcie, co Wam da gwarancję? Czy to, że posadzicie same ogórki, da Wam gwarancję, że nie wejdzie żadna choroba? Też Wam to gwarancji nie da. A czy to, że posadzicie je z pomidorami, da Wam gwarancję, że choroba wejdzie? Absolutnie nie. W zeszłym roku nie miałam w ogóle chorób. W tym roku pojawiło się coś na pomidorach. Oberwałam liście i jakoś to wszystko się zatrzymało, także owoców nie straciłam. Na ogórkach póki co pojawiają się takie zażółcenia, brązowienia, co może być oznaką już czegoś, ale wychodzę z sezonu tych ogórków. Więc tak naprawdę, czy to jest przyczyna, że są z boku pomidory? No właśnie niekoniecznie. Tak czy tak, pojawiłoby się to. Więc nie macie gwarancji. Czy bez pomidorów, czy z pomidorami. Ma się pojawić, to i tak się pojawi. Zawalicie, nie dostosujecie do jakichś warunków fajnych, i tak się pojawi. Zawalicie, bo nie podlejecie, i tak się pojawi. Wyjedziecie, nie zadbacie, i tak się pojawi. Zimne dni, i tak się pojawi. A szczerze powiem, mając je razem, w jednym miejscu pomidory i ogórki, nawet jeszcze bardziej o to wszystko dbacie. Bo Wam zależy. Bo wiecie, że może to być problematyczne i chcecie tego uniknąć. Bo wiecie, że ciągle musicie mieć na to oko. I bardziej skrupulatni jesteście w podchodzeniu do pilnowania tych roślin. Mam wielką nadzieję, że ten króciutki filmik, bo tak starałam się skompresować tą wiedzę, którą posiadam, to co nauczyło mnie posiadanie w tunelu pomidorów i ogórków w jednym tunelu, że to pomoże komuś, że przyda się Wam ta wiedza. Może część wiedzieliście, może nic z tych rzeczy nie wiedzieliście, może wiedzieliście większość, ale na przykład zaskoczyłam Wam jakimś tipem i może coś pomogłam, żeby Wam rosło cudnie i żebyście się nie bali. Żebyście się nie bali ogórka i pomidora w jednym miejscu, ale jednocześnie zachowali totalną czujność, totalną ostrożność i totalne oko na nich. Pańskie oko konia tuczy. To nie jest powiedzenie wyssane z palca. O wszystko musicie dbać. Sezon nie jest długi, więc całą swoją uwagę skupicie w tak krótkim czasie, ale potem efekty Was zaskoczą. I będziecie z siebie dumni, będziecie zadowoleni z tego, co osiągnęliście. Nie, żebym się chwaliła, ale oczywiście się pochwalę. Piękne ogóry. Proszę. No takimi się trzeba chwalić, kochani. No trzeba, wręcz muszę, inaczej się uduszę. Patrzcie, jakie piękne. Warto, naprawdę warto. Także co ja mam Wam powiedzieć na zakończenie? Nie bójcie się, próbujcie, ale z tym wielkim ale zawsze z tyłu głowy. Z tym wielkim ale zawsze z tyłu głowy, jeżeli chcecie mieć ogórki i pomidory w jednym miejscu. Da się? Oczywiście, że się da. Ale ciągle trzymajcie rękę na pulsie i pamiętajcie o wszystkim, co Wam teraz powiedziałam. Jeśli macie ogórki i pomidory w jednym miejscu, jeśli mieliście i Wam nie wyszło, cudownie, wpadajcie w komentarze i dzielcie się swoim doświadczeniem. Na wspólnych doświadczeniach razem się nauczymy. Życzę Wam wspaniałego dnia, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, kochani!